Różnica między tymi dwoma kadrami sprowadza się wyłącznie do odpowiedniego wykorzystania i ustawienia świateł. I w tym filmie opowiem Wam o poprawnym ustawieniu trzypunktowego oświetlenia i do tego wykorzystam budżetowy zestaw od firmy Quadralight TA450. Wybrałem już miejsce, gdzie będę siedział, a także przygotowałem sobie kadr z aparatem. I teraz to, co muszę zrobić, to odpowiednio przygotować oświetlenie tego setupu i do oświetlenia wykorzystam lampy Quadralight TA450. Są to lampy panelowe, które mają całkiem dużą powierzchnię świecenia. Ten panel ma chyba około 40 cm na 25 cm szerokości i dodatkowo te panele mają możliwość regulacji mocy, płynną regulację mocy, a także płynną regulację temperatury barwowej. Są one zasilane albo z baterii, albo z połączenia sieciowego i myślę, że to jest bardzo fajny setup, jeżeli chcielibyście zrobić sobie oświetlenie i nie macie za dużo miejsca i nie możecie wykorzystać softboxów. Lampę ustawiam po prawej stronie od aparatu i ustawiam ją na wysokości około 170-190 cm i tak jak widzicie, panel jest pochylony pod kątem około 45 stopni, także jak ja będę sobie tutaj siedział, to bardzo ładnie to światło będzie padało i będzie imitowało światło słoneczne. Pod spodem, pod tą lampą umieszczę płytę kartonową. Jest to płyta, którą spokojnie dostaniecie w każdym sklepie plastycznym i ona służy do tego, żeby część światła odbiła się i wypełniła cienie, szczególnie te cienie pod podbródkiem i w oczodołach. I do umieszczenia tej płyty gdzieś mniej więcej na tej wysokości użyję takiego uchwytu. To jest uchwyt, który można swobodnie wyginać, tak zwana gęsia szyja. I po jednej i po drugiej stronie mamy takie klemy zaciskowe, dzięki czemu możemy jedną stronę złapać tutaj do statywu, a drugą stroną możemy złapać karton i przyczepić go swobodnie tutaj do statywu i umieścić pod tym źródłem światła. Drugi panel Quadralighta TA450 umieszczam po lewej stronie od aparatu. On będzie umieszczony troszkę dalej niż to główne źródło światła, ponieważ on ma świecić troszkę słabiej i wypełniać delikatnie cienie po zacienionej stronie twarzy. Umieszczam go sobie tutaj po lewej stronie. W rogu umiejscowiłem trzeci panel LEDowy TA450. Jest to panel, gdzie ustawiłem temperaturę barwową na około 3200 kelwinów, więc to jest takie ciepłe źródło światła. To światło służy za światło konturowe, czyli na bokach, na ramionach, z tyłu głowy obrysowuje mnie i dzięki temu jestem lepiej wyizolowany od tła. Tak jak widzicie, ja już jestem oświetlony wyłącznie przez te trzy panele LEDowe. W tle oczywiście mam włączone te same światła, które miałem na początku włączone. Jedynie wzbogaciłem kadr o tą lampkę biurkową, która ma żarówkę typu vintage, która daje troszkę cieplejszą barwę niż standardowa żarówka, bo daje 3000 kelwinów. Widzicie jeszcze tą płytę piankową. Oczywiście dobrze byłoby ją usunąć z kadru, tak że ja ją troszkę obniżę. Oczywiście, jeżeli ustawicie sobie setup, to pamiętajcie o tym, że pewne rzeczy musicie dostosować. Tak jak na przykład obniżenie tej płyty kartonowej, zmiana kierunku świecenia, bo mogą się pojawić odblaski w Waszych okularach, albo cienie, które nieprzyjemnie wyglądają. To wszystko da się dostosować w momencie, kiedy macie już rozłożony setup. I polecam Wam małymi krokami dostosowywać go do tego, co aktualnie robicie. Nie róbcie dużych zmian, tylko starajcie się pomału, po troszkę zmieniać na przykład kąt padania światła, wysokość, na jakiej jest lampa, albo delikatnie ją przesuńcie w lewo lub w prawo, do przodu, do tyłu i zobaczcie, jak to wpływa na Wasz obrazek. A teraz pokażę Wam, jak każda z tych lamp wpływa na ten finalny obrazek. Teraz mam włączone światło główne, które jest tutaj po prawej stronie, to jest pierwsza lampa, którą ustawię, a tutaj pod spodem na wyciągnięciu ręki mam płytę kartonową, która rozświetla delikatnie cienie. Teraz włączę drugą lampę, która znajduje się po lewej stronie i ona delikatnie powinna wypełnić cienie tutaj po lewej stronie mojej twarzy. Mam już włączone dwie lampy. Tak jak widzicie, jestem oświetlony przez dwie lampy Quadralight TA450, które znajdują się tutaj po mojej prawej stronie i po lewej stronie około 2 metry ode mnie. Teraz włączę dodatkowe światło konturujące i zauważcie jedną rzecz, jak to światło wpływa tutaj na kontur na moim ramieniu oraz z tyłu głowy.
Mam już włączone wszystkie 3 lampy, czyli 2 lampy z przodu i trzecia lampa z tyłu, która jest światłem kontrującym. Zobaczcie, jak ona ładnie obrysowuje mnie, a także delikatnie ociepla jedną część mojej twarzy. Jeżeli ten obrys jest oczywiście za mały, jak i zarówno jeżeli światła, które ustawiliście, świecą za słabo, to warto podejść, ustawić większą moc. Ja na przykład teraz tak zrobię dla tego światła kontrującego, ponieważ widzę, że ta obramówka, ta kontra mogłaby być mocniejsza i dałoby to lepszy efekt. Teraz jeszcze spojrzę na ekran, który mam ustawiony za aparatem i widzę, że tutaj powstała kreska od moich okularów i jest to cień, który powstał przez to, że ta lampa jest źle ustawiona, ta po lewej stronie. I to, co teraz zrobię, to oczywiście przestawię ją i postaram się ją dostosować. Myślę, że spróbuję ją ustawić troszkę wyżej i bliżej aparatu, dzięki czemu ten cień powinien być łagodniejszy. Sposobem, w jaki możecie sprawdzić, która lampa powoduje niekorzystny cień, jest delikatne przysłonięcie ręki i sprawdzenie, czy to akurat wpływa na Wasz obrazek. Także tą lampę sobie po lewej stronie przestawimy i zobaczymy, jaki to da efekt. Stawiłem tą lampę, dałem ją wyżej, dałem ją bardziej pod kątem, także ten kąt padania jest zupełnie inny, a także przysunąłem ją delikatnie do aparatu, dzięki czemu ten cień w ogóle pada w innym miejscu. I teraz wydaje mi się, że jest dużo lepiej, ponieważ nie mam tego cienia, tej kreski takiej wyraźnej. Oczywiście możecie także tą lampę odwrócić, odbić od ściany i wtedy to światło powinno być dużo bardziej delikatne. Ale myślę, że tak bym zostawił i na takim obrazku bym bazował. A teraz dajcie mi znać w komentarzu, czy używacie do nagrywania filmów lamp. Jeżeli tak, jakich lamp używacie? Czy są to lampy panelowe, softboxowe, a może korzystacie z prostych domowych rozwiązań i używacie takich lampek biurkowych do oświetlania Waszych filmów? Jestem bardzo ciekaw, dajcie znać koniecznie w komentarzu.